Gdy go matka rodziła zimowego wieczora, nie wiedziała, że synek będzie z drzewem się porał. Synku, niebo się chmurzy, zasłonię cię od burzy. Nie wiedziała, że z domu pójdzie w dalekie światy i że drzewo przemieni w ludzi, ptaki i kwiaty. To był fragment piosenki o Wicie Stwoszu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Sam wiersz jest metaforą ludzkiego losu. Żadna matka nie wie, kim jej dziecko będzie w przyszłości, ale zawsze przychodzi ten moment, ta chwila, kiedy opuszcza dom, żeby napotykać przeciwności losu, walczyć z nimi, czy po prostu pracować. Fragment wiersza idealnie opisuje życie Stanisława Smolaka, bowiem ten za chlebem wyjechał w dalekie światy, czyli do Stanów Zjednoczonych, a w trakcie swojego życia przemieniał drzewo w ludzi, ptaki i kwiaty. Nie wspominając, że w międzyczasie został wodzem Indian i stworzył jedno z najbardziej kultowych miejsc w całym Michigan. Historia nadająca się na książkę lub amerykański film? Takich zdolności niestety nie mam, ale jako pasjonat Stanów Zjednoczonych i polskiej emigracji zapraszam do oglądania tego mini dokumentu. Stanisław Smolak urodził się w 1887 roku we wsi Kamionka i już od najmłodszych lat ciągnęło go do drewna. Sięgając do archiwów nowin rzeszowskich, możemy przeczytać, że ten w wieku 23 lat skonstruował drewniany rower, którym przejechał z Sędziszowa do Lwowa, gdzie zajął drugie miejsce w konkursie i otrzymał dyplom carski. Jednak początek XX wieku to niestety trudny okres dla polskiego artysty z Galicji. Trudno było o chleb, a co dopiero o artystyczne spełnienie. W ten sposób, zaledwie 2 lata później od lwowskiego konkursu, czyli w 1912 roku, Stanisław wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork, Buffalo, Chicago czy Detroit. Jak w tych miastach ma odnaleźć się artysta, w dodatku kochający naturę? Jednak myśl o niesieniu pomocy rodzinie w Europie dawała mu siły do harowania w fabryce samochodów, rzeźni czy hucie. Lata mijały i Stanisław swoją ciężką pracą zarabiał coraz więcej. Jednak mimo, że dolary się zgadzały, to czegoś mu brakowało. Osetyński w swoich listach z podróży opisał to w taki sposób. W ciemnych czeluściach fabrycznych, gdzie nie przedostaje się promyk słońca, tęsknił za naturą, za śpiewem ptaków, zielenią drzew i zapachem łąk kwiecistych, jakie pozostawił w kraju. Sam Stanisław w wywiadzie z 1941 roku dla Stanisława Trojanowskiego mówił: Dowiedziałem się, że w północnych częściach, w lasach, nad jeziorem istnieją Indianie, o których właściwie ja mało co wiedziałem. Oni nie wojują, nie biją się z sobą. Oni są porządni, moralni. Tak mnie to oczarowało i zaintrygowało, że postanowiłem się do nich wybrać. W rzeczywistości odwiedzał już to miejsce wcześniej i wykupił tam posiadłość, jeszcze kiedy pracował w fabrykach. W tamtych czasach okolice północnego Michigan gromadziły corocznie letników, ale też spełniały rolę swego rodzaju uzdrowiska ze względu na bardzo dobrej jakości powietrze. Stanisław Smolak po 9 latach przebywania w dużych miastach postanowił zrezygnować z wielkomiejskiego życia i wyruszył na północ, do wioski wówczas zapewne jednej z najbardziej zabitych deskami w całych Stanach Zjednoczonych. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę przy samym Cross Village, bo dochodzimy tutaj do tytułu tego dokumenciku. Kiedy sam wybierałem się do tej miejscowości, wiele osób mówiło mi, że wybieram się na koniec świata. Ja to lekko przekształciłem i nazywam to miejsce końcem Ameryki, oczywiście mając na myśli Stany Zjednoczone. A dlaczego tak? Odrobina geografii. Cross Village to amerykańska wieś położona na samej północy dolnego Michigan. Oto gdzie jesteśmy na mapie. Z Cross Village mamy 455 km do Detroit, 600 km do Chicago i 130 km do granicy z Kanadą. Miejscowość leży na skarpie, przez co spacerując chodnikiem z pięknych drzew co jakiś czas wyłania się jezioro Michigan, 5. największe jezioro na świecie. Wokół słychać śpiew ptaków, a na drzewach rosną jabłka. Wiewiórki, sarny czy szopy to tutaj normalka. Klimat również wydaje się znajomy. Długie mroźne zimy oraz słoneczne lata. Choć przyroda przypomina Polskę, trudno nie przyznać, że jesteśmy na końcu świata. O historii wioski wyczytałem, że jest ona jedną z najstarszych nieprzerwalnie zamieszkałych w stanie Michigan i od ponad 200 lat związana jest z Indianami ze szczepu Ottawa. To właśnie tych Indian spotkał Stanisław. Dlatego znowu musimy cofnąć się w czasie. Stanisław Smolak do Cross Village na stałe przyjechał w 1921 roku wraz z żoną Eleonorą. O jego początkach na północy Michigan opowiada artykuł z czasopisma Dookoła Świata z lat 50. ubiegłego wieku. Kiedy tutaj przyjechał, rozpoczął gospodarkę. W tym czasie wieś zupełnie podupadała.
Mieszkało tu w beznadziejnej stagnacji i rozpaczy kilkanaście rodzin polskich i indiańskich. Smolak rozruszał ich nieco i popchnął do roboty. W 1923 roku urodził mu się syn Józef. Stanisław w wolnych chwilach schodził w dół klifu i zbierał materiały do budowy tawerny. Głównie drewno i oszlifowane kamienie wyłowione z jeziora Michigan. W 1930 roku rozpoczął budowę. Kiedy już skończył, zarabiał na przyjezdnych gościach, a w środku nie tylko picie i jedzenie, bo sztuka. Restaurację bowiem wypełnił przeróżnymi drewnianymi figurami. Niektóre kawałki były tylko pomalowane, a inne rzeźbione. Coś, co zwykły człowiek postrzegał jako krzywą gałąź, on postrzegał jako węża, kwiat czy choćby diabła. Stanisław Smolak sam nie uważał się za artystę, mimo że jego dzieła były nagradzane. Dość powiedzieć, że biorąc udział w licznych wystawach, otrzymał niejedną nagrodę od Uniwersytetu w Chicago. Zwierzęta, ludzie, potwory – to wszystko można spotkać w restauracji, na czele ze słynnym Struggle. Stanisław przez cały czas współpracował z Indianami, a 7 września 1942 roku stał się jednym z nich. W wyniku śmierci wodza burzowej chmury wodzem został Stanisław, Biała Chmura, którego imię nadał mu poprzednik. W miesięczniku Nasz Świat opisano całą ceremonię przyznania mu tytułu wodza. Od samego rana Indianie zaczęli przybywać do Cross Village z okolicznych miejscowości. Pomimo, że była ich cała masa, wśród nich panowało całkowite milczenie. O 12 rozpoczęła się uroczystość koronacyjna. Na uchwyconym wozie w stroju indiańskim przybył wódz, Elekt. Sam wóz był ciągnięty przez indiańską młodzież. Za wozem postępowali w powadze i skupieniu najstarsi przedstawiciele szczepów Chippewa i Ottawa. Po dotarciu do miejsca tronowego usiadł na nim i otrzymał barwny pióropusz. Radość ogarnęła całe zgromadzenie. Nastały tradycyjne indiańskie tańce oraz przemowa Białej Chmury. Uroczystość zakończyła się biesiadą w Lexington. Józef był w marynarce wojennej, a w latach 50. brał udział w wojnie koreańskiej. Po powrocie niestety zmarł tragicznie w wypadku samochodowym niedaleko Cross Village. W ten sposób Stanisław odezwał się do swojego brata Jana, również artysty, tylko że muzycznego, by ten pomógł mu kontynuować prace związane z restauracją. Stanisław zmarł w 1968 roku w wieku 81 lat. Pochowany został na pobliskim cmentarzu. Na świecie zostawił po sobie symbol ludzkiego uporu, zawziętości i pracy. Restaurację na samej północy Dolnego Michigan. Jan nie zawiódł brata i kontynuował dzieło, a dalej jego syn Jerzy, który wraz z żoną Katarzyną oraz synami Markiem i Krzysztofem sprawiają, że od maja do października przybywają tutaj dziesiątki tysięcy gości. Restauracja cały czas się rozrasta, bo nawet teraz powstają kolejne pomieszczenia. Są potrzebne na już, bo kolejki zdarzają się po kilka godzin, a wielu klientów przyjeżdża tutaj 4 godziny w jedną stronę tylko po to, żeby zobaczyć tą unikatową na całą Amerykę restaurację. Wierzcie lub nie, ale ludzie czekają tam nawet czasem po 3 godziny tylko po to, żeby usiąść przy stoliku. Miejsce to jest ważne również dla całej lokalnej społeczności, gdyż zapewnia sezonową pracę Amerykanom z okolic. Odbywają się tutaj również charytatywne akcje czy targi lokalnych firm. Dodatkowo co roku przyjeżdżają tutaj polscy studenci. Jednym z nich byłem ja. To ogromna satysfakcja, kiedy widzisz, jak Amerykanie zachwycają się gołąbkami czy bigosem. Nie bójcie się, bo wszystko jest przepyszne. Swoją drogą właśnie pani Kasia mówiła mi, że tworzenie menu trwało latami. Gołąbki, żurek i kiełbasa to coś, co Amerykanom spasowało, ale flaki nie były już dobrze odbierane. Tak czy siak, szefem kuchni jest Maciek, oczywiście Polak, który nad wszystkim ma kontrolę. Ja nie zapomnę słów Dakoty, barmana, a przede wszystkim potomka słynnego szczepu Ottawa. Powiedział mi, że zarówno Polacy, jak i Indianie w swojej historii doznali cierpienia. Lexington to dowód, jak nasze zupełnie obce narody spotkały się na końcu świata i stworzyły piękną historię. Wiem, że to miejsce nie jest po drodze, ale jeśli planujecie poczuć wolność, to musicie dotrzeć do Michigan, do krainy wielkich jezior, a na waszej mapie najmocniejszym czerwonym markerem powinniście zaznaczyć Cross Village. I że drzewo przemieni w ludzi ptaki i kwiaty.